Insularis Draco. Pamiętam, zapamiętałem. To nie jest tak, że przed chwilą sprawdzałem, aż odpaliłem nagranie. Shalom, witam, Zaen z tej strony, kłaniam się niziutko. Medieval 2 z modyfikacją Insularis Draco. Oto przed nami bitwa o Londinium dawne. Dzisiejsze Londyny tak zwane. Nasza germańska. Chciałem powiedzieć inwazja YouTube, ale my tu jesteśmy na zaproszenie. Jesteśmy na zaproszenie, rozumiesz? I gospodarz wbił nam nożyk w plecy. I my walczymy o sprawiedliwość. My walczymy o wiekową sprawiedliwość, tak samo jak Zając walczy o statystyki pod filmami YouTube'owymi. Także łapki w górę, soczyste komentarze. Mucho importante, ważne rzeczy. Proszę Państwa, to będzie potężna, wielka bitwa o Londyn. To są jakieś śmieszne liczby, w sensie, że tu 100 chłopa na 100 chłopa walczy o całe miasto, no ale jest jak jest. Mamy jeden oddział szturmowy, który trzeba posłać na mury i razem z nimi poślemy... No musimy chyba tego generała posłać. Musimy tego generała posłać i on musi sobie ładnie poradzić na murach. Taki jest plan. Znaczy cała bitwa o Londyn będzie polegała na tych naszych gigaczadach topornikowych. Także trzymać kciuki, zaczynamy. Zobaczymy, czy Londyn utrzymamy, czy będziemy musieli go czasowo sprzedać. Jestem ciekawy, ile szekliby za Londyn dalej. Dobra, proszę Państwa, ładujcie się na mury. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Czy oponent broni murów? Oponent broni murów, ale... nie ten fragment, gdzie będziemy się desantować. Pięknie. Ej, jakie tu są piękne rzymskie budynki, rozumiesz? Piękna rzymska zabudowa. Kiedyś to były czasy. Kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Zdesantujemy was. Zdesantujemy drugi oddział przez mury. Chyba że rzucimy się na was, bo na murach powinniśmy... Czekaj, co to jest? To jest oddział... To są... ciężka piechota, ale to są toporniko-włócznicy. To jest w ogóle wszystko. Tu są totalnie hybrydowe jednostki. Ty w ogóle czmychasz z tych murów. No zobaczymy. Wy też macie oszczepy do rzucania? Bo to raczej pasjonująca bitwa nie będzie. Wielkie starcia naszych czasów widziałem i byłem świadkami. Dajcie mur włóczni. Pyk, 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 pyk. I zaatakować ich. Cofnij generała. Wy zaszarżujcie. Flaneczką. Oszczepnicy również flaneczką. Ten drugi oddział został na murach. Także apecka bitwa o Londyn. I cyk, oszczepami po plecach. Ile ich zostało? 33. No faktycznie, dobrze, że posłuchaliśmy tej rady. I nie zwiększaliśmy rozmiarów jednostek, bo tu faktycznie balans mógłby być zaburzony. Z racji tego, że te jednostki są bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o Medievala. O ich statystyki i o możliwości. Czemu on cały czas mówi o jakimś Reichu i Kaiserze? To jeszcze nie jest ten etap. Proszę się uspokoić. Już im się jakieś imperializmy i Kaiserreiche marzą. To był zwykły kapitan, nie? Tak, że jest bardzo nietypowy, jeżeli chodzi o pulę dostępnych jednostek w tej modyfikacji. W ogóle to powis teraz widzę, że ma w herbie zielonego... Co to jest? To jest zielony pies z niebotycznie długim ogonem. Zielonego piesa mają. Proszę bardzo, Witgar z Witu zdobywa na naszych oczach Londyn. Teraz pytanie do ekspertów, proszę zgadywać w komentarzach, ile będzie za łupienie Londynu. 8, mniej niż 8 tysięcy? Mniej niż 10 tysięcy? Mniej niż 15 tysięcy. 3 opcje. Ile będzie za plądrowańsko? Lunden, otóż się dynamiczne nazwy osady, proszę bardzo. Lundenbruch się stał. I są bardzo rozsierdzeni. I 4800. No ale kto to utrzyma? Któż to utrzyma te zabudowania starożytne? Budynki, ruiny Londynu. Dobra. Pokojowa okupacja 465. Plądrowanie i niszczenie 7200. Natomiast 15 tysięcy prawie. Prawie 15 tysięcy. 3700 taniej siły roboczej. I to jest dobry początek odcinka. I takie początki odcinka Zajączek aprobuje. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I dym nad Londynem zapanował. To mnie się podoba. Możemy od razu zmniejszyć podatki. Czy tu są jakieś pogańskie, że tak powiem, niepotrzebne? Oczywiście, że są. Proszę to zniszczyć. Wow, tutaj w ogóle jest...
Kurde, no Londyn to fajnie rozbudowana osada. Przydałoby się ją zachować na wsze czasy i już rozbudowywać i docelowo nawet stolicę do Londynu przenieść. Dobra, tu będzie kolejna bitwa. No i moglibyśmy w teorii te Winchesta sprzedawać. I chyba nawet sprzedamy od razu to Winchesta. Słuchaj mordeczko, mamy 17 000, ale szekle spadną bardzo szybko, jak zaczniemy się rozbudowywać. Dlatego to Winchesta byśmy tobie sprzedali. Zaproponujemy tobie Winchesta. No i ty jesteś niebotycznie bogaty z tego co pamiętam. Oni tam jakiś, nie wiem, coś się musiało zepsuć. No 10 000, 10 000. 1000 to może nie, ale 10 000 brzmi jak plan. No zawsze możemy ponegocjować, nie wiem, 900 też brzmi dobrze. Są 6200 srebra dać za Winchesta. 6200 za Winchesta. Dobra, ja bym się zgodził, 6200, ale do tego musicie dorzucić sojusz. Cholipka, wiecie dlaczego? Bo sojusz z nimi byłby genialny, zabezpieczył nam północną flankę. Pomógłby prawdopodobnie w wojnie z Powis i potem jakby doszło do konfliktu z Sasami, którzy są tutaj i tu gdzieś, i tu mają swoją wysepkę, gdzie lądowali. Jakaś twierdza. No to byliby bardzo cennym sojusznikiem. Nie wiem, czy ten Winchester nam się nie zbuntuje, może było brać te 6000. Jest jak jest. W ogóle jest kościółek bandycki. Dobra, proszę państwa, mamy 17 000. Możemy balować za londyńskie szekle. Budowa. Budowa. Zaczynamy od taniej siły roboczej. To zawsze odda. Tu widzę, że już lekkie niepokoje są. Przetrenuj tych rzezimieszków. Możemy zrekrutować jakieś pierwsze jednostki w naszych osadach. Niesamowite. Port na wyższy poziom, pyk, 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 trady, rozumiesz, healthy, trady, income, od razu inwestycje. Inwestycje. To są farmy, oczywiście. Farmy na wyższy poziom. Zrekrutuj jakieś jednostki garnizonowe. Niech będzie. Czy mamy szpiega? Trader. Czy ktoś tu posiada szpiega? Bo my mamy już, nie wiem, którą turę, a szpiega dalej nie posiadamy. Tutaj są jakieś jednostki garnizonowe. Czy tu jest nasz kościółek Boży? Tak, kościółek Boży nasz się znajduje. Ta osada widzę, że doznała lekkiej doktryny pana Ragorna, a nie Rudego, bo sporo budynków jest poniszczonych. Zbuduj... Nie markecik, a farmy. A, już tylko 1100 szekla zostało i my już wszystko wydali. No to wam powiem, że grubo. A tutaj coś postawię? No coś mogę postawić. Mogę drogi na przykład zbudować, proszę bardzo, drogi. No ale 5000 na następną turę, no dopóki kontrolujemy Londyn, to szekle są. Pytanie, jak długo ten nasz śmieszny mały garnizon będzie w stanie kontrolować Londyn. Wiecie co? Zamiast budować tutaj tych dróg, to w Londynie możemy machnąć kościółek, Znaczy naszą kapliczkę. A zrobimy... Jest 5 do zdrowia jeszcze. Konwersja. Daj tego, bo on potem tam dał, pamiętam, że chyba dawał najwięcej do zadowolenia. No i możemy powoli skipować turę. Oni cały czas mówiłem, że tam gdzieś te armie się kręcą. Oni gdzieś tutaj w lasach jeszcze jedna armia jest. Gdzieś tu są duże siły, trzeba uważać. Gigantyczne siły nieprzyjaciela. No i mamy rebeliantów. Bitwa o kolejne miasto, a to oznacza kolejne szekielki. Nasza główna armia, 272 ludzi. 272 ludzi to jest normalny jeden oddział. Nie no, hit. Hit, proszę państwa. Brytanii Romano-Brytowie. Wielka bitwa naszych czasów. 200 na 200. Honorowa ustawka bez sprzętu powinna być. Mądrze, zaszarżowałeś kawalerią na nasz lekki oddział włóczników, którego nam w ogóle nie szkoda. Spoko, zwanshotowałeś go, a teraz tracisz jeden ze swoich lepszych oddziałów. Tej kawalerii lekkiej szturmowej. Mądrze, mądrze. Pogratulować. Kurde, to nasza jazda generalska też niczego sobie. Pięknie daje radę. Spanikowali. No przypomniałem, że to są rebelianci, nie mają generała, tylko... Nie, mają chyba generała właśnie. Tutaj każda osada nawet posiada tego generała jednego. To są zwykli archerzy, to możesz ich ścigać naszą kawalerią.
No i cyk, i było szarżować dla tych włóczników, tym swoim romańsko-brytońskim, rozumiesz, generałem. No i po co ci to było? Dobra. Kolejna osada zdobycia, to jest Stronghold, proszę bardzo, to się na pewno przyda. Też jakiś porządny gotówek szeklowy, 5600 srebra i 1600 taniej siły roboczej. No doktryna Rudego oddaje. Także pyk, pyk, pyk. Spoko, kolejny generał się przyda, bierzemy oczywiście. 462 naszej ery. Ale jak to zniszczyli, rozumiesz, wielki posąg Zeusa w Olimpii? Oto bandyci jedni, rzezimieszki. Sobie rozumiesz, tam te poplądrujcie. Co to ma być? No nie, no piękne cudy świata niszczą. Szkandal. A cesarz Leo zapłacił gigantyczną sumę wandalom, aby uratować dwie księżniczki. Z opresji wyratować. Interesujące. Obie zostały pojmane podczas łupienia Rzymu. I przytrzymywane w Kartaginie przez 7 lat. Oj, ciężkie czasy, proszę państwa. Zamieszki Winchesta. No my tego Winchesta nie, no to Winchesta trzeba sprzedać nawet za 6000. Dobra, mamy 14k. No i to mi się podoba. I tak ta seria powinna od razu wyglądać. Ta seria powinna od razu tak wyglądać, że opływamy w szekle bogactwo i dostatek. No i teraz tak, oni tutaj, Powis ma jedną odciętą osadę w postaci tego fortu, bo tu są Sasi, to jesteśmy my, a my zajęliśmy Londyn. Dyplomatyczne informacje. Gutowie, Frankowie. Frankowie są niedaleko nas. I sojusz Gotów z Frankami upadł. Frankowie powinni być gdzieś tutaj i z czasem zacząć wypychać tą ostatnią rzymską prowincję środkowej Galii. Dobra, słuchaj mordo. Damy tobie Winchesta za pojedynczą płatność 8000, bo i tak nie utrzymamy tej osady. Za 8000. Nie zejdę. 6300. Dobra. Dajmy im to. Dajmy im ten Winchester za 6300. Nie niszczę budynków, bo cena pewnie spadnie. Także zaakceptujemy. Pyk. Tak by nam się ta osada zbuntowała. Poza tym ona jest tak wysunięta, że w przypadku nieuchronnej wojny z Sasami to ten Winchester od razu by został zdobyty. Ale sojusz, demanding. Za informację o mapie, military access i 100 szekla. Nie chciałbyś sojuszu? Nie. Sojuszu nie będzie. Dobra, ale Winchester sprzedany. Możesz wrócić tutaj do nas. Pyk. No dobra. Tu w ogóle jest cieśnina, nie? Fajnie byłoby flotą zablokować, bo jak flotą staniesz na cieśninie, to wróg nie przychodzi. Tylko tutaj chyba jest cieśnina od jednej krawędzi do drugiej krawędzi, więc musielibyśmy dosłownie wszędzie tą flotą stanąć. To śmiesznie by wyglądało. Ale mamy znowu 21 000. 21 000, a to oznacza szekle. Szekle i inwestycje i możliwości. Won mi z tymi kościółkami. O, to jest do szkolonych jednostek. Tutaj możesz postawić ten kościółek. Ile tu jest naszych? No, tu jakieś nasze są. Szkoda tylko, że nasza wiara nie przewiduje kapłanów, mąków chodzących, nawracających, uczących. Co jest smutne. Dobra, postaw kolejny kapliczek. Kolejny kapliczek. O, i możemy szpiegucha zrobić. Zaczniemy od szpiegucha. Szpieguch się przyda. Ty nie jesteś darmowy, tak? Tym topornikiem. To ciebie stąd zabierzemy. Ty też nie jesteś darmowy. Możemy ciebie gdzieś przetrenować? Nie możemy ciebie nigdzie przetrenować, to ciebie stąd zabierzemy. I tu też by się przydał jakiś oddział garnizonowy. Ej, no powoli to jakoś zaczyna wyglądać. Ja jestem w szoku. Że my powoli stajemy, rozumiesz, na nasze upadłe nóżki. Dostał tutaj tych dwóch jegomościów. A może nawet jednego jegomościa. Chociaż nie, dwóch raczej będzie potrzebnych, żeby utrzymać. 22 ludzi, żeby kontrolować 563? No, w sumie, jak to jest jeszcze fort, to mogłoby być. Oni by tam siedzieli gdzieś tam w jakiejś malutkiej warowni. Przynajmniej, że mamy... To jest dosłownie... Ludziom się w głowie nie mieści, co się właśnie dzieje, jeżeli chodzi o okres Rzymu w tym okresie.
To jest smutek, to jest ubóstwo i banda 200 ludzi potrafi podbić pół Brytanii. No przecież to jest hit! Gdzie są te legiony? Gdzie jest ta piękna falanga? Upadek godności, rozumiesz, logiki i honoru człowieka. Spróbujemy zmontować jakąś armię i jeszcze zdobyć na prędkości ten forcisz, tylko to będzie pewnie wymagało od nas toczenia kolejnej dużej bitwy z Powic. 17 000, ale nasz dochód głównie polega na... na sprzedaży taniej siły roboczej, która oczywiście teraz nam troszeczkę kurek się zakręci. Weźmiemy jeden oddział kawalerii. Wezmę ten oddział kawalerii. Możemy gdzieś się rekrutować jakieś bardziej elitarne jednostki? Oczywiście, że nie, bo my nic nie budowali. Czemu tutaj tacy niezadowoleni? Postaw wam drogi. O, 16 kolejne szekle. Bo wolałbym bardziej przetrenować tą naszą armię. Tych spearmenów możemy zrekrutować. Tych spearmenów możemy... Daj drugi oddział kawalerii. On aż 2 tury się rekrutuje. O proszę. 2 tury. Jeden dobry oddział kawalerii. No i was trzeba by szybko nawrócić, bo to jest fort, który ma już jakieś budynki. A w tym forcie trzeba by zacząć stawiać budynki do rekrutacji jednostek. W ogóle ten fort to jest poziomu, proszę ja was... Forty są dwupoziomowe. Miasta mogą być aż 5-poziomowe. No dobrze. Zanotowane, wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Skipuj turę. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Stańmy na razie tutaj sobie tym dyplomatą, bo w sumie moglibyśmy zdobyć jeszcze ten fort, a potem prowadzić zawieszenie broni z Powis. Skipnijmy Trusona. Nowa misja. Wzmocnij region Underchesta. Chcecie, żebyśmy wzmocnili region Underchesta? Tu by się przydało wieżyczki pobudować w tych lasach, zdecydowanie. Nie wiem, musimy mieć wieżyczki na każdym drzewie, żeby patrzeć, co Sasi robią, bo tutaj są te główne siedziby Sasów. Oni tutaj zaczynają i tutaj zaczynają, ale to jest chyba ich główna w ogóle stolica. Raport finansowy. Ej, no ten Londyn to normalnie trzyma nas finansowo. Ten Londyn zarabia... Nie, powieść zawieszenie broni z Dumnetem? Oj, oj. Londyn zarabia tyle, co wszystkie nasze osady chyba razem wzięte, plus minus. Okej, ale mamy na razie stabilną ekonomię. Czekaj, tu mieliśmy stawiać budynki do rekrutacji jednostek, jest. Dobra, postaw tego, tu też zadowolenie o 5% podskoczy. Będziemy mieli troszeczkę lepszej jednostki do walki z warciu. Very nice. Tutaj się zrobił nasza kapliczka. Postaw od razu drugą kapliczkę, bo trzeba jak najszybciej ich nawrócić, żeby była nasza kulturka religia do rekrutacji. Dobra, już tylko 1100 na plus. No i musimy zmontować armię. Coś da się tu przetrenować? Da się slingersów przetrenować. No to nie jest to, co chciałem widzieć. Kodni oszczepnicy. 12 misel ataku. Brzmi fajnie. Brzmi bardzo fajnie. O, to są ci. Bershircy. Dawaj, to są z naszych tych kapliczek. Możemy więcej ich zrekrutować? Nope. Dej szpiegucha. Tu mamy szpiegucha. Szpieguch na razie niech może pokaże nam, co znajduje się dokładnie w tej armii. W tej armii znajdują się też głównie jakieś mobiki. Powieść totalnie idzie na masę taniej armii. Jeden generał. Machigen Katigern Protector, Lord of the Pagense. To jest przywódca frakcji, nie? No proszę. No proszę, dobrze wiedzieć. Jakiego rzezimieszka tutaj mamy w forcie? Daj kolejnego szpiegucha i daj kupca. I trzymamy się na 20 000. Ej, nice. Bardzo nice. Trzeba będzie wzmocnić region zdecydowanie Londynu. Podoba mi się ta osada. Kurde, że jakiego mieliśmy farta, że ja przypadkiem zobaczyłem, że Londyn nie ma garnizonu i że ja sobie po prostu szedłem. Oho. Idzie na Underchesta. A jednak dobrze byłoby to wzmocnić. Mieli rację. Nie wiem, czy my na razie nawet może nie odpuścimy na chwilę tej osady. Munster? W sensie ten na zachodnich Teutonach? Zachodnich Germanach Munster? Północno-zachodnich Germanach.
A, to jest chyba event taki mechaniczny, że jakaś frakcja zmienia religię. Ciekawe, interesujące. Kolejne wieści ze świata. Jakaś Morgan? To jest ta Morgana z tych legend króla Artura, bo to jest gdzieś ten okres, nie? Driada i... Nie czarodziejka, wieszczka, może coś takiego. Przemierza Brytanię, chcąc przywrócić starych celtyckich bogów i pozbyć się saksońskiej plagi, która nawiedziła Brytanię. Cały czas nie mogę z tej mapy Brytanii tutaj, to w ogóle nie wiem jak oni to narysowali, ale spoko. Blame'uje chrześcijan za to, że jej lud cierpi. Wzywa starodawne, mistyczne powersy, aby... Znaczy wraz z zagubionym skarbem 13? Okej, interesujące. Aby przywrócić potęgę jej ludowi, ale tylko kilku ma zwolenników, którzy podążają jej drogą. No cóż, nie wiem, czy to jest jakaś fabułka dla tych jakichś dzikich celtyckich krajów. Które też są grywalne. 463. Podróżnicy reportują o odnowieniu wojny w Hiszpanii pomiędzy rywalizującymi książętami Suebów. Aha, widzę, że nasi Teutoni, nasi Germanie, a w Hiszpanii też się nieźle bawią, spokojnie. Święty Romanus of Condat. Nie wiem kto to jest, ale zmarzło mu się. Co to jest za flota? To jest flota pełna procarzy. Aż mi się nagle przypomniała seria legendarnej mega kampanii Rzymu, gdzie robiliśmy wszystkie kampanie Rzymu z Roma dwójki. I zaczynaliśmy tym biednym Rzymem na początku w narodzinach Republiki. Procarzami musieliśmy płacić bitwy. Porąbane to było. Ale jakie przyjemne. Tak samo jak przyjemny jest kolejny targ taniej siły roboczej. Kurde, jakbyśmy w Londynie machnęli targ taniej siły roboczej. Chociaż nie, w Londynie chyba był, nie? Jezus, jakie tu są jeszcze czasy, rozumiesz, za budowane budynki za pewnie Juliusza Cezara, jak przez chwilę był w Brytanii. Mamy tutaj tanią siłę roboczą? Przecież to by tak wylewelowało, rozumiesz, szekle z tej osady. Port na wyższy poziom. Trzeba mury w dziesiątki budować. Tu jest drugopoziomowy handel tanią siłę roboczą, rozumiesz? Ale fajne. Oj, tu są jakieś unikalne te... I w Londynie już możemy rekrutować jednostki. Buduj garnizon. Buduj garnizon i większa kapliczka. I zrób kolejnego tradera i kolejnego szpiega. Inwestycje. Dobra, dyplomatyczne informacje. Alt-Klut z Uteru to są chyba Irlandczycy i Cernau zawieszenie broni z Saksonami. To nie jest dobra wiadomość, że Sasi zakończyli jakąś wojnę. Nie wiem, z czym oni walczyli. Czy tutaj, czy gdzieś... Nie no, gdzieś tu musieli walczyć. Bo to oznacza, że spadł im rywal. Oho, zobacz, co tutaj w krzakach siedzi i sra na naszej ziemi, na naszej świętej, zdobycznej ziemi. Chłop siedzi w krzaku. No hit. Nasza armia kompletnie nie jest gotowa, aby stoczyć z nimi pojedynek. Ani troszeczkę. Chciałbym na pewno przeorganizować naszą armię. Zostawić te dobre oddziały na przetrenowanie. Ale nie wiem, czy będzie nam to dane. Weźmiemy na pewno was. Spróbujemy też was ładnie poustawiać. Dostaniecie 2 oddziały kawalerii z toporami. No i niby mamy gigantyczną pulę. O kurde, ty, a ci fajnie wyglądają. Koszt rekrutacji 4000. Biskuty. Rzymska piechota, 39 defa, 14 zrzucania pilum. Ja pierdzielę. Jakie tu są jednostki. No ale to drogie, panie, no ale ci fajnie wyglądają. Tak rzymsko. Tak mucio rzymsko. Oj, bo wy w ogóle jesteście rozsierdzeni, jak my wyszliśmy całą armią. Dobra, to dostaniecie te jednostki garnizonowe. Zabierzemy jeszcze tych 2. Wiem, że ich jest 12-11, ale oni spokojnie jeszcze z 2 oddziały stankują. No i ruszamy. Ruszamy, chyba że wam tego podrzucimy na razie jako garnizon. Niewiele to pomogło. Ruszamy w kierunku na stoczenie bitwy z tą armią Powis. Stań sobie tu może. W międzyczasie jeszcze posiłki podrzucimy.
Poślemy kupca do handlu tanią zwierzyną, 86 szekli, a tu w ogóle są na mapie rzymskie osiedla. Via Romana. W sensie Roman Estates. A, bo to są rzymskie drogi i rzymskie osiedla. Indicates the presence of Romanist population in the region. Troops of this culture may be live here by other peoples at the cost of some unrest. Aha! O! Ciekawe. No musimy jak najszybciej kręcić naszą kulturkę. W Londynie jest już 37% pogan. Bardzo ładnie. Podoba mnie się to. Plusik w kajeciku. Dobra, to na razie trzymamy garnizony, żeby zadowolenie też podbić. Nie wyciągamy tych jednostek. Wszędzie, w każdej osadzie się buduje. W Londynie pyk, 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 pyk. Mamy szpiegucha jednego, mamy szpiegucha drugiego, jeden kupiec. Skipujemy turę. No dobrze, ta armia, myślałem, że się co... O, ty, a co to za desant? Ci Sasi są nieprzewidywalni. No, Guten Tag, no. Guten Tag, Anschluss. Nie wiem, czy on nie chciał nas zaatakować, ale nas zaczęła ta armia z powis oblegać. W ogóle ta armia poszła bez swojego wodza. On musiał zostać w osadzie. Interesujące. No wiemy, że osada oblężona. Drobne spadki finansowe, ale dużo budujemy, dużo rekrutujemy. A się pobudowało? Ta flota Franków jest pusta, oni przypłynęli. Kurde, kusi mnie, żeby zrobić jakąś armię i poplądrować wybrzeże tego. Po drugiej stronie kanału La Manche. Patrzę, czy tutaj mamy tanią siłę roboczą. Kurde, bo to jest niskopoziomowy fort. Byśmy musieli mieć większy fort, żeby była lepsza jednostki. No zbuduj to. A nie, bo to jest nasza stolica. Kurde, to nie jest ta osada. To zrób tanią siłę roboczą, wymianę. Tu jest kolejne forciszcze. Możemy zrobić market wyższego poziomu za 3000 szekla. No zrób, przyda się. To jest nasz fort. To jest nasz fort i tutaj w sumie też nie za wiele możemy rekrutować, budować, przetrenować możemy tych ziutków. I to na razie tyle. Dobra, zawsze jakiś oddział oszczepników zbudujemy. No i wszystko, ta. To chyba musimy stawiać jednak nie na jednostki z fortów, a z miast, bo zanim ten fort się rozbuduje, to lata miną. Chociaż ten fort, to on jest trzeciopoziomowy? Nie, też drugopoziomowy. Nie wiem, jak się dostać do tych lepszych jednostek. A więc, komanderze Berginie, stoczymy bitwę i my w tej bitwie będziemy brali udział. Masz pełne 20 jednostek, tylko mocno obite. Dosłownie po przejściach widać. On mi się wydaje, że on tam gdzieś na jakichś rebeliantów polował w tych lasach w międzyczasie. Dlatego te armie są tak poniszczone. A więc toczymy bitwę. Toczymy bitwę, tu mamy kilka świeżych oddziałów, które pierwszy raz zrekrutowaliśmy od początku tej serii. Spróbujemy naszą elitę zachować, żeby kiedyś dojść do momentu, że będzie można ją po prostu przetrenować. Ci nasi... jak kręcą, jak tym kozikiem takim. No wiecie, ten taki... O, nóż motylkowy. Kręcą tymi toporkami, czekanami. To są te nasze jednostki z kapliczek teutońskich bogów germańskich. A ten jaki czerwono pomaziany. Berserkery. Pytanie, czy oni będą wpadać w szał i biegać po swojemu? To by było interesujące. Ciekawe. To zrobimy tak, że tutaj mamy te dwa jakieś bardzo lekkie oddziały mobikowe wspierane przez naszą elitarną piechotę. Może coś takiego zrobimy, zobaczymy. Kombinację. A więc zaczynamy. Bitwa, która raz na zawsze zapewni nam bezpieczne miejscówę na regionie Kentu. Nie wiem, to jest półwysep. To w sumie takie trochę wysunięte, jakby tam i zapatrzeć. Co masz? Znowu tą oszczepniczą kawalerię. Spoko. Ty w ogóle chcesz chyba szarżować? Nie wiem, na nasze nowe jednostki tych oddziałów toporników konnych. Powinni się wami na spokojnie zająć. Wow, bo ty szarżujesz też od frontu. Nie, nasi łucznicy. Przecież to jest oszczepnicza kawaleria. Cofnij was w takim wypadku. Skoro mu się szarża widzi. Do tyłu, panowie. Do tyłu. Dobra, a reszta chyba szturmuje, bo on chce strzelać. Kawaleria jego na flance rozbita. Panowie do przodu. Do przodu. Że tak powiem, uderzać husaria! Że tak powiem, uderzać husaria. To jest czas. To jest czas. Do przodu. Wy też uderzać. Nasz wodzu z prawej strony. Niech flankuje kawalerią. O, widzę, że wróciłeś tą jazdą.
Dobrze, wbiegajcie w sam środek, nie ma co się ograniczać. No, a ci nasi berserkerzy czemu nie pobiegli do szturmu? Uderzyć na tych, tu mamy 2 generałów na flance, którzy spokojnie robią za ciężką piechotę. A, i wy zostaliście z tyłu. Też do przodu, panowie. Rzucać tam tymi łoszczepami. Z procy szczylać w oponenta. No i zmiażdżyć jego siły. Wasz wódz was zostawił. Nawet nie pofatygował się, żeby opuścić bezpieczne fortyfikacje. Posłał swoją armię na rzeź i wy za niego walczycie. Porzućcie, rozumiesz, fałszywych bogów, jakichś jezusków i przyjmijcie prawdziwe teutońskie wierzenia. Proszę tu strzelać. Na tą falangę. Proszę tu strzelać. Dobra, nie ścigajcie tych resztek, bo to szkoda potencjału i czasu. Atakuj z tej strony. Naszą jazdą wieś tutaj, tylko uważaj na tą falangę. Ci topornicy mogą z tej strony puszować, a wszystko co strzela ma dosłownie bombić po tych włócznikach, pikinierach, czy co oni tutaj sobie wymyślili pośpiesznie. Do przodu. Keep pushing. A wy możecie eliminować wszystko co... A ty szarżujesz w ogóle! O ty żeś wymyślił. Kocham to podbijanie. Dobra, pyk. Dawaj więcej szczelaków. Tutaj. Dobrze. Tego bym chciał. O, już się rozbiliście, już nie szarżujecie, to pomóżcie teraz naszym z tej strony. Dobrze. Daj tą falangę klepać. No i pysznie. Ostatnia armia powis w Kencie rozbyta. Teraz tylko trzeba będzie zdobyć ten fort. I tam chyba 2 jednostki zostały. Nie wiem, czy tam coś zdąży dorekrutować. Oczywiście execute. Cała armia powinna zostać zmiażdżona. Tak, cała armia została zmiażdżona. Wrogi obóz złupiony. Czy to daje trochę szekli, tak jak na tym? Na Divine Conquer? Ciekawe. Wy jesteście lekutko rozsierdzeni. Może wam jednostki dorzucić garnizonowe. Możesz coś przetrenować? Nie możesz, ale będziesz mógł w przyszłości. Daj was. No i nie wiem, czy ci Sasi chcą się klepać, czy o co chodzi? Tą armią myślę, że możemy lecieć na północ. Stań tym szpiegiem obok Sasów. O, wy też macie ten mocarny oddział. Wy macie praktycznie te same jednostki co my, tak? Tylko, że tutaj masz... O kurde. Masz w ogóle nieuszkodzone te armie. No to niedobrze. Frankowie Sasów zaatakowali. Port im zablokowali. Co ty nie powiesz? A, bo on tutaj przechodzi. Ale czemu on to przechodzi? To już któryś raz widzieliśmy, że on tędy przełazi. No cóż. 464. No dobra, ale co mnie interesuje, rozumiesz? Plądrowanie Hiszpanii przez Suebów i Gotów. Kogo interesuje Hiszpania? Czy on nam zablokował ścieżkę? Nie, możemy rozpocząć. Dobra, on tu jakieś posiłki wrzucił. A zarzuć oblężenie tego fortu. Może 2 tarany. Ile to się będzie bronić? Przez 8 tur. No i tu posiada jakiś garnizon, a jakbyśmy wzięli więcej piechoty, to moglibyśmy nawet to szturmować. O, proszę bardzo. Goci się osiedlili. Civitas Turonis. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. To jest gdzieś chyba... Gdzieś. Nie wiem, nawet nie będę strzelał. Raport sezonowy 14K. No powoli z tam ponad 20 zaczyna nam spadać hajs. Ale duża inwestycja w armię i w budynki, co powinno oddać. A tutaj zbuduj kolejny budynek, który będzie dawał szekle w jakikolwiek sposób. Nie mamy. No to... Też przydałoby się mieć zaplecze rekrutacyjne. To na razie nie wydawaj. Na razie nie wydawaj, bo aż tak bogaci nie jesteśmy. Natomiast tutaj ładujemy wszystko. Jeżeli chodzi o nasze możliwości. Może być budynek do tego. Do boostów, jeżeli chodzi. Co my walczymy? Turyngianie z Alamanami. Ok, no to gdzieś tam wzdłuż Renu. I Powis zawiązał sojusz z Reget. Ok, trzeba znaleźć, gdzie są ci Regeci. Trzeba ich znaleźć, zlikwidować. Dumneci walczą z Sasami. Ok, nawet nie wiedziałem.
Dobrze, ten szpieg tutaj sobie krąży. Wyślemy jednego szpiega, żeby poodkrywał, zobaczył. Kurde, jakie Sasi mają armię. No porąbane. Tu gdzieś powinna być druga część frakcji Powis, bo oni tak są troszeczkę podzieleni. Część była tutaj wokół Londynu, a część jest tutaj, nie? O, widzicie, tu są ich jeszcze osady. Tam, gdzie powiedzmy będzie przyszła Mersja. Tak, Salińska flota to są Frankowie. To są Frankowie, proszę ja was, którzy walczą z Sasami. No mucie dobre wiadomości. To jest w miarę nasza mocna piechota, którą możemy obecnie rekrutować, także jak tylko jest możliwość, patrzę, że cooldowny schodzą, to ich sobie rekrutujemy. Aha, bo przejście jest tutaj. No dobra, i wyślemy was na wschód. Tu jest jeden oddział garnizonowy, tutaj 2 oddziały, o proszę bardzo. Również podrzucimy. Stań na razie sobie tu, potem wymienimy za jednostki, żeby te późniejsze, znaczy nasze najlepsze szturmowały. Tutaj możesz przetrenować? Nie, ale to jest forciszcze. Zbuduj do kulturki. Budynek. W Londyn. Halo, czemu Londyn poniżej 4000 spadł, jeżeli chodzi o szekielkę? Może dlatego, że port zablokowali w tej osadzie i handel troszeczkę przygasł? Może być. Jednego szpiegucha bym chciał przerzucić na kontynent, żeby zobaczyć. Może tu są... No patrzcie, tu cały czas jest rzymska osada i to aż się prosi, żeby zrobić małą inwazję. Aż się prosi. Jak ty handlujesz? 87 szekla. Za handel tym. Tu mamy niewielki garnizon Londynu, żeby nikt nie wpadł na głupie pomysły. Utrzymanie szekla. Utrzymanie handlarza kosztuje 0, ale rekrutacja 700. Czekaj, bo gdzieś tu drugiego wysyłamy. To jest nasz drugi. 35. Ryby są po 44. Są łowieczki? Nie, co to są? Nie, łowieczki. By się przydał szpieg, żeby podświetlił ten teren. Co odkryliśmy? Franków! Jak my, kurde, Franków odkryliśmy w tym? Co tu się dzieje? A cóż to za pielgrzymka do Częstochowy? Ileż tu jest kapłanów? Przydałby się asasyn, żeby to zlikwidować. Dobra, 14k. Na razie jest stabilnie, ale w tej turze będziemy dużo budować. Ale nasze osady powoli też zaczynają jakoś tam zarabiać, co jest dobrą wiadomością. Jeżeli chodzi o nasze frakcje. Dobra, stawiamy tu dalej budynki. Czy takiego drugiej kategorii. Tu możemy ładnie rozbudować osadę. Jak to jest z naszą kulturką? 53 i ładnie rośnie. Mucio importante. Zrób ten handel tanią siłą roboczą. Znacząco podbije dochód z tej osady. Co my możemy dalej budować? Tutaj... O, tu już jakieś lepsze te łoszczepnicze oddziały. Toporników widzę nowych. Pokaż tych toporników. No, takie... A wezmę. Jeżeli myślimy o tym, żeby dalej popchnąć naszą fabułkę, to potrzebujemy zacząć inwestować. O, Londyn 4500, widzicie? My to się znamy. Są te rzymskie jednostki. Romańska straż. 20 defa za 150. Kurde, taniutkie. Jaki oddział, który stoi i po prostu trzyma linię. Slave trader. Chrześcijanie go dręczą. Mają te dziwne i nienaturalne wierzenia. Co? Bez tego. Żadnej taniej siły roboczej. Co jest złego z tanią siłą roboczą? Cóż, dzisiaj mam na sprzedaż bardzo ładne okazy. Kilku mocnych, porządnych robotników. I nawet ma perełki. Aha, z Libii proszę bardzo. My Lady libyjskie. No z Libią to raczej byśmy... Ciężko byłoby przetransportować w tym okresie. Machin farmy, żeby... O kurde, ty, ile to kosztowało? 4800, bo nam szekle z Londynu zżarło. Szekle z Londynu nam pożarł. Dyplomatyczne informacje, to mnie ciekawi. Wojna, nie mam pojęcia czego z czym. I mamy zawieszenie broni Rzymu z Alamanami. Relacje pogorszone z Saksonami. No to oni obecnie nam się przekradają po krzaczkach. Łażą lewo, prawo. Dobra, podrzuć kolejne 2 świeże jednostki. Nice. To coś jeszcze rekrutowaliśmy. Tu rekrutujemy 400. To wiesz co? Może na razie nie rekrutuj tych toporników. Przerzucimy was dalej. W następnej turze wyciągniemy stąd oddziały. Kolejna kawaleria. I ta kawaleria z toporami oddaje, bo jest dużo bardzo jednostek, które gdzieś tam z tyłu zostają, strzelają w tych armiach. A taki oddział toporników puszczony wolno świetnie sobie z tym radzi.
Ten kupiec, z tego co widziałem, to będzie handlował, o właśnie, łowieczkami. Odróżnisz ty łowieczkę od barana? A właściwie wełną, 100 szekli na turę, 7 tur się zwróci. Tym agentem sobie tutaj przejdziemy, zobaczymy jak to wygląda, bo tutaj są ci południowi Anglowie i tutaj znowu nie ma przejścia przez rzekę. Co ty gadasz? Tu są bagna rzeki i trzeba aż tutaj wracać na przejście. Ale fajne. Tym szpieguchem ładuj się na okręt. Wyrzucimy naszego agenta pod rzymskim miastem i flotę schowaj. Dobra, i mamy łoczy i uszy po drugiej stronie kanału La Manche i odkryliśmy Rzymian. Właściwie to, co zostało z Rzymu i rzymskiej Galii. Populacja 6000. Skromny garnizon. No, prosi się o drobne plądrowańsko. Ale czy my chcemy dobijać ten Rzym, żeby reszta tych Galów, znaczy tych barbarzyńców się przelała? Tu są te Frankowie po drugiej stronie. No nie wiem, no boli mnie serduszka, jakbym miał plądrować ten Rzym. 7 tur, możemy ich tam trochę pomęczyć jeszcze. O, kolejne 2 jednostki. A, w następnej turze. To są te pyky. 33 defa. Nie wiem, czy nie będziemy tego głodzić przez 7 tur. Ty, powiedz jaką ma tu dużą armię na tym, na pograniczu Walii? Oni tam też walczą, oni tam też działają z jakimiś innymi frakcjami. Oho. No to chyba trzeba będzie wzmocnić garnizon Londynu, to jest zbyt fajna osada, żebyśmy pozwolili. Czy ty atakujesz ich, czy tylko przełazisz? Commander Cola. Świetnie, zaręczony oczywiście bierzemy. 465. Flavius Lubius Severus Septimus, cesarz zachodu z Mars. I teraz generał Ricimer samotnie rządzi z Ravenny. Boże, jakie smutne czasy, że stolicą w ogóle jest jakaś Ravenna. 8400, no szekle topnieją, misja zakończona niepowodzeniem, ale nie nawet nie chcieliśmy robić. Nowy generał, akurat w Londynie. Dobra, weźmiemy tą rzymską milicję. Weźmiemy tych procarzy, weźmiemy ciebie. Londynium musi przetrwać. Poza tym ono ma mury i z wieżyczkami. Jak je obsadzimy, to powinny szczylać. Dramatyczne informacje. Południowi Anglowie walczą z Powis. Dobrze, o to chodziło. Chociaż w najgorszym momencie mieli nam pomóc, a nie teraz, kiedy sami sobie już prawie radzimy. Bo tu zostało Powis... W sumie 2 osady tu zostały, mi się wydaje. Na północ od Londynu 2 osady i ten forcik tutaj, no i ta większa armia. Mobikami. Głównie wyposażona. Dobra, raport rekrutacyjny, raport budowlany. Ok, kolejne budynki się stawiają. Cały czas jak będzie możliwość rekrutuj tych żbiczków. Tu mamy jakieś nowe jednostki. Wszystkie budynki generalnie generujące dochody mamy zbudowane. Jeżeli chodzi o ten poziom osady. Jaki to jest problem, żeby utrzymać zadowolenie. Nawet w osadach, które mają 100% naszej religii. Treasury chest. Happiness 20, income plus minus 200. Co to znaczy income plus minus 200? To jest plus? A, że mniej więcej. O to chodziło. No nie, no najpierw większy markecik taniej siły roboczej. No o czym my w ogóle myślimy? I daj tych, i daj tych. O. I spadamy z poziomem szekli, a to oznacza, że trzeba wzmocnić. Kurde, wiecie co mnie kusi? Zdobyć tą ostatnią osadę Powis, podpisać z nimi zawieszenie broni i poplądrować sobie wybrzeże, rozumiesz? Żeby szakielki nagromadzić. A co tam będziemy się ograniczać? A, możemy was wyciągnąć? Możemy, świetnie. Wyciągniemy 2 jednostki stąd. I myślę, że jak te 3 jednostki dojdą, wymienimy za jakieś bezużyteczne w przypadku szturmu na tą osadę, to zaatakujemy. A szpiegiem, póki na razie jeszcze inwazji nie będzie, o proszę bardzo, frankijska księżniczka Brunhilda. Chodź pozwiedzaj. O, tu jest w ogóle niezajęta osada. Proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Ale mało populacji, to mało będzie na sprzedaż. W ogóle nie wiem, czemu Rzym utrzymuje taką flotę. Przecież jakbyś grał tym Rzymem, to taka flota w pierwszej turze jest do usunięcia. Przecież to... No dobra, flota może tu nie jest droga w utrzymaniu, ale no to tak czy siak. Tak czy siak. A to ci się chyba zbuntowała ta osada.
Albo ktoś cię ją splądrował, bo widzę, że to jakbyś miał garnizon, który siedział w osadzie i został wypchnięty do portu i sobie stoi. Ciekawe. Albo moglibyśmy to zająć i zrobić z tego naszą taką placówkę handlową na kontynent z Rzymem. Rozumiesz? Taka eksklawa handlowa. Rozumiesz? Pomysł fajny. Powidz zabrało tą swoją gigantyczną armię, bo tutaj duża ich osada jest oblegana przez południowych Anglów. O nie, inwazja tego, pielgrzymek. Trzeba asasynów porekrutować. Ty, pokonali jakąś armię, ci się wycofali. A, bo była bitwa! Oni pokonali tę inwazję południowych Anglów. Dobrze. Bardzo dobra wiadomość, bo to odsunęło zagrożenie ze strony, znaczy jeżeli chodzi o Londynium. Piękne, pyszne informacje. Wzmocnij region. No nie będę nic ci tutaj wzmacniał. Flota pusta. Trzeba sprawdzać czasami, żeby nagle się okazało, że coś nam się desantuje. Dobra, w Canterbury zbudowaliśmy tanią siłę roboczą. I możemy port, bo tu w ogóle portu nie ma. To jest niedopuszczalne. Ładny przyrost populacji, 6%. Tu, jak my wyglądamy szeklowo, zaraz nam się szekle skończą, to może na razie nie buduj. Tutaj się zrobił kościółek, to zbuduj teraz tanią siłę roboczą i zostało 1300, no i z 20 000 spadliśmy na 5000. Wojna. Leicester z Gwyndet. To Walia, Leicestermen, też tam Walia, Irlandia, Konubia, Saksonii. Dobrze, że męczą tych Sasów. Podoba mi się to. Wyciągniemy 3 oddziały łuczników. Wsadzimy tutaj 2 oddziały nasze... Ja, Kaiser. Today's march ends here, Kaiser. Ja, hey, Naprawdę? march! Joining force, ja. Ja, merging our Wsadzimy 1 oddział naszej nowej piechoty. Przepraszam. Nie mogę. Co tam się wydarzyło? Czemu ty uznajesz, że będziesz szedł dookoła? Jak? We make Dobra, pionek ci blokował i machniemy szturm, bitwę z królem, wodzem, powis. Ale to już w kolejnym odcinku, także pięknie dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, trzymajcie się do następnego, cześć.